Lekcja 1. Uprzejme przedstawienie się. Przepraszam, ale czy mógłbyś mi jeszcze raz przypomnieć swoje imię i nazwisko? Oczywiście. Zdarza się to najlepszym z nas. Mam na imię Anna. Dziękuję, Anno. Doceniam Twoje zrozumienie. Żaden problem. W rozmowach łatwo zapomnieć imiona. Dokładnie. Zawsze staram się pamiętać, ale czasami wymyka mi się to z głowy. Dobrze jest zapytać. Pokazuję, że cenisz drugą osobę. Całkowicie się zgadzam. Ważne jest, aby nawiązywać połączenia. Tak, zapamiętywanie imion pomaga budować relacje. Tym razem upewnię się, że zapamiętam Twoje imię. Lekcja 2. Pomocnicy natury. Czy słyszałeś o dziennikach pielęgniarskich i ich roli w przyrodzie? Tak, fascynujące jest to, jak pomagają rosnąć nowym roślinom. Dokładnie. Drzewa przewracające się przez rzeki mogą tworzyć naturalne tamy. To prawda. Stanowią także siedlisko dla różnych gatunków. Tak, i pomagają zatrzymać wilgoć w glebie dla nowego wzrostu. Natura ma niesamowity sposób wspierania życia. To niesamowite, jak wszystko jest ze sobą powiązane w ekosystemie. Zdecydowanie. Każdy element odgrywa istotną rolę w utrzymaniu równowagi. Uwielbiam uczyć się o tych naturalnych procesach, są bardzo inspirujące. Lekcja 3. Styl Vintaga. To świetny pomysł. Pomoże nam stworzyć autentyczny look vintage. Absolutnie. Style Vintage mają niepowtarzalny urok i charakter. Tak, i poprzez modę opowiadają historię minionych epok. Uwielbiam to, jak elementy Vintage mogą dodać charakteru każdemu strojowi. Dokładnie. Mieszanie starego z nowym tworzy osobisty styl. Czy masz na myśli jakieś konkretne przedmioty Vintage? Myślałam o klasycznych dodatkach, które mogą podnieść nasz wygląd. To brzmi idealnie. Akcesoria naprawdę potrafią zrobić wrażenie. Zacznijmy zwiedzać lokalne sklepy w poszukiwaniu ukrytych skarbów. Lekcja 4. Rekomendacje kulinarne. Wczoraj było niesamowicie. Czy masz jakieś rekomendacje na dzisiaj? Cieszę się, że Ci się podobało. A może spróbujesz lokalnego przysmaku? To brzmi idealnie. Chętnie poznam więcej pysznych opcji. Jest tam świetne miejsce znane z dań z owoców morza. Och, uwielbiam owoce morza. Czym się specjalizują? Koniecznie trzeba spróbować ich taco z grillowaną rybą. Są takie aromatyczne. To brzmi niewiarygodnie. Jestem gotowa zanurzyć się w nowych smakach. Chodźmy tam na lunch. Myślę, że będziesz pod wrażeniem. Jestem podekscytowany. Dziękuję za rekomendację. Zawsze znasz najlepsze miejsca. Lekcja 5. Zabawa w malowanie i popijanie. Chętnie dołączę do Was podczas wydarzenia Paint and Chip. To brzmi jak bomba. Znajdźmy razem lokalne studio. Tak, będzie to świetny sposób na uwolnienie naszej kreatywności. Absolutnie. Poza tym jest to świetna okazja do relaksu i spotkań towarzyskich.
Czy masz na myśli jakieś konkretne studio? Słyszałem wiele dobrego o jednym w centrum miasta. Oferują też wino. Doskonały! Połączenie malowania z drinkami to świetna zabawa. Tak, nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co stworzymy na płótnie. To na pewno będzie niezapomniane przeżycie. Lekcja 6. Podróż fitness. Zdecydowanie. Czuję się silniejszy, a moja wytrzymałość znacznie wzrosła. To fantastyczne. Wspaniale jest widzieć, że twoja ciężka praca przynosi efekty. Tak, konsekwentnie trzymam się planu treningowego. To kluczowe. Konsekwencja ma kluczowe znaczenie w każdej podróży fitness. Kupiłam się także na odżywianiu, co bardzo mi pomaga. To ważne. Dobra dieta skutecznie wspomaga treningi. Czuję się bardziej energiczny i zmotywowany niż kiedykolwiek wcześniej. To niesamowite. Kontynuuj wspaniałą pracę. Jesteś inspirujący. Dziękuję. Doceniam Twoje wsparcie. To wiele dla mnie znaczy. Lekcja 7. Porządkowanie przestrzeni. To niesamowite, jak uporządkowanie pomaga stworzyć więcej przestrzeni w naszych domach. Absolutnie. Ograniczenie bałaganu nie tylko sprawia, że panuje porządek, ale także daje poczucie odświeżenia. Tak, i pozwala nam skupić się na tym, co naprawdę ważne w naszych przestrzeniach mieszkalnych. Zgadzam się. To prawie tak, jakbyś zdjął ciężar z ramion. Poza tym łatwiej jest znaleźć rzeczy, gdy wszystko ma swoje miejsce. Dokładnie. Uwielbiam poczucie czystego i zorganizowanego domu. Czy próbowałeś jakichś konkretnych metod usuwania bałaganu? Tak, często stosuję zasadę jeden wszedł, jeden wyszedł, aby zachować równowagę. To świetna strategia. To naprawdę pomaga w utrzymaniu porządku na przestrzeni czasu. Lekcja 8. Rugby i kultura amerykańska. W X z wieku rugby nie do końca pasowało do amerykańskich norm kulturowych. To ciekawe. Jak więc z tego wyłonił się futbol amerykański? Cóż, w miarę ewolucji rugby przyjął cechy, które bardziej przypadły do gustu amerykańskiej publiczności. Widzie, to logiczne, że nowy sport będzie musiał być zgodny z lokalnymi wartościami. Dokładnie. Futbol amerykański stał się bardziej agresywny i strategiczny. Ta zmiana musiała spodobać się duchowi rywalizacji panującej w tej kulturze. Tak, jego popularność szybko wzrosła, stając się podstawą amerykańskiego sportu. To fascynujące, jak sport ewoluuje pod wpływem wpływów kulturowych, prawda? Absolutnie. Pokazuję, jak adaptacja jest kluczem do sukcesu w każdej dziedzinie. Lekcja 9. Rozważne działania. Na przykład, przechodząc przez drzwi, troskliwa osoba przytrzyma je otwarte. To prosty, ale znaczący gest. Wykazuje troskę o innych. Absolutnie. Małe akty dobroci mogą mieć duże znaczenie w czyimś dniu. Tak, tworzy przyjazną atmosferę i zachęca do pozytywnych interakcji. To ciekawe, jak te małe rzeczy mogą odzwierciedlać nasze wartości. Dokładnie. Okazywanie troski jest oznaką szacunku i empatii.
Czy uważasz, że takie działania są obecnie coraz mniej powszechne? Czasami, ale sądzę, że wiele osób nadal ceni życzliwość w życiu codziennym. Mam nadzieję, że tak. Ważne jest, aby kultywować kulturę rozważań. Lekcja 10. Dynamika hokeja na lodze. W hokeju zamiast piłki gracze używają twardego, czarnego, gumowego krążka zwanego krążkiem. Zgadza się. To fascynujące, jak gra toczy się wokół tak małego obiektu. Tak, a gracze jeżdżą po lodze, próbując zdobywać na nim bramki. Skuteczne operowanie krążkiem wymaga niesamowitych umiejętności i szybkości. Absolutnie. Szybkie tempo gry trzyma wszystkich w napięciu. Uwielbiam to, jak praca zespołowa odgrywa kluczową rolę w osiąganiu sukcesów w hokeju. Tak, komunikacja i strategia to kluczowe elementy na lodze. Czy kiedykolwiek próbowałeś sam grać w hokeja? Ja mam. Bycie częścią zespołu jest trudne, ale daje mnóstwo frajdy. Lekcja 11. Osiąganie celów. To imponujące. Jestem pewien, że osiągniesz to z zaangażowaniem. Dziękuję. Naprawdę wierzę, że ciężka praca procentuje w dłuższej perspektywie. Absolutnie. Wyznaczenie jasnych celów to pierwszy krok do sukcesu. Tak, a skupienie się na tych celach robi ogromną różnicę. Czy masz określony harmonogram osiągnięcia swoich celów? Wyznaczyłem kilka kamieni milowych, aby śledzić moje postępy. To mądre podejście. Dzięki temu będziesz zmotywowany i odpowiedzialny. Dokładnie. Świętowanie małych zwycięstw podtrzymuje dynamikę. Nie mogę się doczekać, aż osiągniesz swoje cele. Radzisz sobie świetnie. Lekcja 12. Preferencje dotyczące zakupów spożywczych. Na zakupy spożywcze wolę chodzić wcześnie rano. To mądry wybór. Sklepy są wtedy zazwyczaj mniej zatłoczone. Dokładnie. Mogę robić zakupy we własnym tempie, bez poczucia pośpiechu. Ponadto, jeśli pójdziesz wcześniej, otrzymasz najświeższe produkty. Tak, uwielbiam wybierać najlepsze owoce i warzywa. Robisz listę przed wyjściem na zakupy? Zdecydowanie. Pomaga mi to zachować porządek i unikać zakupów pod wpływem impulsu. To świetna strategia. Ja też powinnam zacząć robić listy. Dzięki temu całe doświadczenie jest znacznie efektywniejsze. Lekcja 13. Rozpatrywanie skarg. Przygotowanie jest kluczowe w każdym zawodzie. Jak radzicie sobie ze skargami klientów? Najpierw zawsze uważnie słucham ich obaw. To świetne podejście. Pokazuję, że cenisz ich opinię. Tak, uważam, że zrozumienie ich punktu widzenia jest kluczem do rozwiązania. Jakie kroki podejmujesz po ich wysłuchaniu? Serdecznie przepraszam i zapewniam, że będę pracować nad rozwiązaniem. To ważne. Ludzie doceniają, gdy ich problemy są traktowane poważnie. Absolutnie. Niezbędne są również dalsze działania po rozwiązaniu problemu. Świadczy to o zaangażowaniu w zadowolenie klienta. Lekcja 14. Próbowanie nowych doświadczeń. To brzmi interesująco.
Chciałbym pojechać i spróbować. Świetnie. Nie wahaj się więcej. Niech to się stanie. Absolutnie. Odkrywanie nowych zajęć jest zawsze ekscytujące. Tak, próbowanie czegoś nowego może być odświeżające i zabawne. Co masz na myśli w związku z naszą następną przygodą? Myślałem o zajęciach z ceramiki. To może być świetna zabawa. To brzmi niesamowicie. Zawsze chciałam spróbować swoich sił w garncarstwie. Doskonały. Znajdźmy lokalne studio i zarezerwujmy sesję. Jestem podekscytowany. Będzie to świetny sposób na uwolnienie naszej kreatywności. Lekcja 15. Mierzenie wysokości. Następnie musielibyśmy narysować wysokość i dokładnie ją zmierzyć. Tak, wysokość nie powinna wynosić 20 ani być zbyt niska. Dokładnie. Musi być odpowiedni dla naszego projektu. Jak Twoim zdaniem powinniśmy podejść do procesu pomiaru? Myślę, że użycie poziomicy i miarki zapewni dokładność. To mądre. Ważne jest, aby nasze pomiary były dokładne. Tak, i powinniśmy to jeszcze raz sprawdzić, aby uniknąć błędów. Absolutnie. Lepiej poświęcić czas i zrobić to dobrze. Cieszę się, że jesteśmy w tej samej sprawie po tej samej stronie. Lekcja 16. Rozwiązania do przechowywania. To świetny pomysł. Zwykle mam problem ze znalezieniem rozwiązań do przechowywania. Całkowicie rozumiem. Może to być prawdziwe wyzwanie. Tak, zwłaszcza gdy masz ograniczoną przestrzeń w domu. Czy próbowałeś jakichś konkretnych metod porządkowania swoich rzeczy? Eksperymentowałem z pojemnikami i półkami, ale potrzebuję lepszych rozwiązań. A co powiesz na wykorzystanie wielofunkcyjnych mebli jako dodatkowego miejsca do przechowywania? To mądry pomysł. Maksymalizuję przestrzeń, utrzymując porządek. Dokładnie. Co więcej, może poprawić estetykę pomieszczenia. Na pewno się temu przyjrzę. Dziękuję za sugestie. Lekcja 17. Wspomnienia rodzinne. To był jeden z najlepszych kubków mojej mamy, więc bałam się, że się wścieka. O nie, czy coś się z tym stało? Tak, przypadkowo go przewróciłem, próbując złapać przekąskę. To brzmi stresująco. Rozumiem, dlaczego się martwisz. Dokładnie. To była pamiątka rodzinna i wiedziałem, że wiele dla niej znaczyła. Rozmawiałeś z nią o tym? Jeszcze nie. Najpierw próbuję znaleźć sposób, aby to naprawić. To przemyślane. Może mógłbyś ją zaskoczyć naprawą. Mam nadzieję, że to się uda. Chcę zachować żywą pamięć. Lekcja 18. Cele fitness. Próbuję żyć zdrowiej. Którą siłownię rozważasz? Nie jestem jeszcze pewien. Słyszałem dobre rzeczy o kilku miejscach. To dobry początek. Czego szukasz na siłowni? Zależy mi na miejscu z różnorodnymi zajęciami i dobrym wyposażeniem. To ma sens. Ważne jest, aby mieć opcję, dzięki którym wszystko będzie interesujące. Dokładnie. Ja też preferuję przyjazną atmosferę,
w której mogę czuć się komfortowo. Rozumiem. Wspierająca społeczność może naprawdę cię zmotywować. Tak, dzięki temu trening staje się dużo przyjemniejszy. Sprawdźmy razem kilka siłowni. Może być fajnie. Lekcja 19. Zimowe ciepło. Kiedy skończy odśnieżać podjazd, wchodzimy do domu. To brzmi jak dobry plan. Na zewnątrz musi być mroźno. Tak, a potem rozgrzewamy dłonie i stopy przed kominkiem. To brzmi tak przytulnie. Uwielbiam to uczucie ciepła po wyjściu na zewnątrz. Dokładnie. Nie ma nic lepszego niż ciepły napój przy ognisku. Czy masz swój ulubiony zimowy napój? Gorąca czekolada to mój hit. Co z tobą? Uwielbiam dobry, przyprawiony cydr jabłkowy. Jest idealny na chłodne dni. Zróbmy coś razem, gdy skończymy odśnieżać. Lekcja 20. Planowanie podróży. Wolisz rezerwować wszystko z wyprzedzeniem, czy przyjąć bardziej spontaniczne podejście? Zwykle lubię rezerwować z wyprzedzeniem. Pomaga mi to czuć się zorganizowanym. To ma sens. Może zmniejszyć stres podczas podróży. Absolutnie. Wiedza, gdzie się zatrzymam, daje mi spokój ducha. Widzę to, ale czasami spontaniczność może prowadzić do nieoczekiwanych przygód. Tak, może. Jest coś ekscytującego w byciu otwartym na nowe doświadczenia. Czy kiedykolwiek wybrałeś się na spontaniczną wycieczkę? Ja mam. Okazało się, że była to jedna z moich najlepszych przygód. To niesamowite. Myślę, że idealna byłaby równowaga pomiędzy obydwoma metodami. Lekcja 21. Postęp medycyny. Naukowcy rozszyfrowują obecnie plan ludzkiego życia. To fascynujące. To brzmi jak przełom w medycynie. Tak, i dzięki tej wiedzy wydaje się, że możliwe jest wyleczenie naszych najbardziej przerażających chorób. To niesamowite. Wyobraź sobie, ile istnień ludzkich można by polepszyć. Dokładnie. Myślenie o przyszłości opieki zdrowotnej jest ekscytujące. Mam nadzieję, że te badania doprowadzą do skutecznych metod leczenia chorób przewlekłych. Ja też. To niesamowite, jak daleko zaszła nauka w ostatnich latach. Tak, a potencjał jest nieograniczony, jeśli chodzi o genetykę. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jakie odkrycia zostaną dokonane w ciągu najbliższych kilku lat. Lekcja 22. Podania o pracę. W większości przypadków nie jest konieczne złożenie wniosku osobiście. Można to zrobić online. To prawda. Wiele firm preferuje obecnie aplikacje cyfrowe. Tak, dzięki temu proces jest szybszy i skuteczniejszy dla wszystkich. Dokładnie. Przesyłanie wszystkiego za pomocą kilku kliknięć jest wygodne. Ale czy uważasz, że składanie wniosków osobiście ma zalety? Czasami tak. Potrafi wykazać się inicjatywą i entuzjazmem. To dobry punkt. Nawiązanie osobistego kontaktu może być cenne. Absolutnie. Pomoże ci to wyróżnić się na tle innych kandydatów. Myślę, że to zależy od kultury firmy i stanowiska. Lekcja 23. Obecność na spotkaniach. Czy planujesz wziąć udział w spotkaniu łącznie z menadżerem?
Tak, uważam, że obecność wszystkich jest ważna. Zgadzam się. Obecność wszystkich osób może sprzyjać lepszej komunikacji. Absolutnie. Pozwala to na bardziej produktywną dyskusję. Okej, wyślę e-mail z informacją o naszej obecności. To brzmi świetnie. Dobrze jest informować wszystkich na bieżąco. Taki to pokazuje nasze zaangażowanie w projekt. Z niecierpliwością czekam na opinie wszystkich uczestników spotkania. Ja też. Wspólne wysiłki zawsze prowadzą do lepszych wyników. Lekcja 24. Muzyka jazzowa. W radiu i domowych zestawach stereo gra muzyka jazzowa, zarówno stara, jak i nowa. Tak, jest coś ponadczasowego w jazzie, co przemawia do wielu osób. Absolutnie. Tworzy taką relaksującą atmosferę. Uwielbiam sposób, w jaki łączy improwizację z rytmem i melodią. Dokładnie. Każdy występ może mieć charakter wyjątkowy i spontaniczny. Czy masz ulubionego artystę jazzowego? Naprawdę lubię Louisa Armstronga. Jego gra na trąbce jest ikoniczna. On jest niesamowity. Uwielbiam też głos Ellie Fitzgerald. Jest takie gładkie. Tak, ona ma swój sposób na wniesienie emocji do każdej piosenki. Lekcja 25. Testy wydajnościowe. Niektóre testy mogą uniknąć wykrycia, uniemożliwiając użycie wzmacniaczy wydajności. To interesujący punkt. Jak myślisz, jaki to ma wpływ na sport? Rodzi to pytania dotyczące uczciwości i uczciwości w konkurencji. Absolutnie. Sportowcy powinni rywalizować na równych zasadach. Tak, a utrzymanie rygorystycznych protokołów testowych jest niezbędne. Ważne jest, aby wszyscy zawodnicy przestrzegali tych samych zasad. Zgadzam się. Przejrzystość buduje zaufanie do organizacji sportowych. Zdecydowanie. Fani chcą zobaczyć prawdziwy talent i ciężką pracę. Miejmy nadzieję, że postęp w testowaniu w dalszym ciągu będzie poprawiał uczciwość w sporcie. Lekcja 26. Podróż sroga. W tej historii pojawia się pierwszy duch i zabiera Stroga z powrotem do wczesnych scen jego życia. To potężny moment. To naprawdę podkreśla jego przeszłe wybory. Tak, to fascynujące, jak jego wspomnienia kształtują to, kim jest dzisiaj. Absolutnie. Te doświadczenia określają jego charakter i podejście do życia. Uwielbiam sposób, w jaki duch pokazuje mu znaczenie refleksji. Tak, przypomina nam, że zrozumienie naszej przyszłości może prowadzić do zmian. Myślę, że podróż Stroga jest pięknym przedstawieniem odkupienia. Zdecydowanie. Nigdy nie jest za późno na zmianę i przyjęcie życzliwości. Porozmawiajmy więcej o tematyce tej historii po jej przeczytaniu. Lekcja 27. Równowaga w życiu. Może to być niewygodne dla osób zajętych pracą i życiem rodzinnym. Całkowicie się zgadzam. Znalezienie czasu na wszystko może być nie lada wyzwaniem. Jednak wielu mężczyzn i kobiet jest skłonnych do poświęceń, aby to wszystko zrównoważyć. Tak, ustalanie priorytetów zadań jest niezbędne do zarządzania obowiązkami zawodowymi i domowymi.
Czy znalazłeś jakieś skuteczne strategie zrównoważenia własnego życia? Staram się planować swoje zadania i wyznaczać granice, aby uniknąć wypalenia zawodowego. To mądre podejście. Ważne jest też, aby robić przerwy. Zdecydowanie, dbanie o siebie jest niezbędne dla utrzymania ogólnego dobrego samopoczucia. Podzielmy się wskazówkami, jak możemy wspierać się nawzajem w osiąganiu równowagi. Lekcja 28. Ważenie produktów. W porządku, pozwól mi zważyć dla ciebie jabłka i pomarańcze. Dziękuję. Znajomość dokładnej wagi podczas zakupów pomaga. Czy potrzebujesz czegoś jeszcze, skoro już przy tym jestem? Tak, czy mógłbyś też wziąć trochę cytryn? Świetnie nadają się do gotowania. Jasne. Świeże cytryny mogą dodać przyjemnego pikanterii wielu potrawom. Dokładnie. Uwielbiam je dodawać do sałatek i marynat. Czy jest jeszcze coś na twojej liście? Myślę, że to na razie wystarczy. Dziękuję za pomoc. Bez problemu. Zawsze miło jest robić wspólne zakupy. Lekcja 29. Opinia o projekcie. Świetna robota w projekcie. Czy otrzymałeś jakąś informację zwrotną? Tak, chwalili nasze podejście, co było naprawdę zachęcające. To fantastyczne. Zawsze miło jest otrzymać pozytywne wzmocnienie. Absolutnie. Motywuje nas to do ciągłego doskonalenia i wprowadzania innowacji. Jakie konkretne aspekty podkreślili? Docenili naszą dbałość o szczegóły i kreatywność. Wspaniale to słyszeć. Te cechy są niezwykle ważne w naszej pracy. Zdecydowanie. Wierzę, że naprawdę spodobały się naszej publiczności. Kontynuujmy korzystanie z tego sukcesu w przyszłych projektach. Lekcja 30. Transfery hotelowe. Transfery dla gości hotelowych są naprawdę wygodne. Tak, dzięki temu podróżowanie staje się dużo łatwiejsze dla wszystkich zaangażowanych osób. Jak wygląda proces organizowania tych transferów? Zazwyczaj goście mogą poprosić o transfer podczas rezerwacji pobytu. To pomocne. Zapewnia to ich sprawne dotarcie. Dokładnie. Pozwala im to także skupić się na czerpaniu przyjemności z podróży. Czy korzystałeś już z takich usług? Tak, dzięki temu moje podróżowanie stało się o wiele przyjemniejsze. Widzę, że byłaby to świetna usługa do zaoferowania. Lekcja 31. Spersonalizowane wsparcie. Koncentruje się na zapewnieniu klientom spersonalizowanego wsparcia i rozwiązań szytych na miarę. To świetna strategia. Świadczy to o tym, że dbasz o ich indywidualne potrzeby. Absolutnie. Zrozumienie ich wyjątkowych wyzwań jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Tak, buduje zaufanie i wzmacnia silne relacje. Czy zastosowałeś już to podejście w swojej pracy? Ja tak zrobiłem i opinie są w przeważającej mierze pozytywne. To fantastyczne. Osobiste akcenty mogą zrobić różnicę. Dokładnie. Klienci doceniają, gdy czują się doceniani i rozumiani. W dalszym ciągu traktujmy tę metodę priorytetowo w naszych przyszłych projektach. Lekcja 32. Obchody Bożego Narodzenia.
Boże Narodzenie to z pewnością jedno z najważniejszych i najbardziej lubianych świąt w Europie. Tak, tradycje i święta są naprawdę niezwykłe. Każdy kraj ma swój własny, niepowtarzalny sposób świętowania, który jest fascynujący. Absolutnie. Uwielbiam, jak ludzie spotykają się, aby dzielić się radością i dobrą wolą. Dekoracje i światła tworzą magiczną atmosferę. Tak, spacerowanie po ulicach w tym czasie jest urzekające. Czy masz ulubioną tradycję bożonarodzeniową? Lubię świąteczne targi i próbowanie sezonowych potraw. To brzmi zachwycająco. To wspaniały sposób na poznanie kultury. Lekcja 33. Dzień Kanady. 1 lipca to Dzień Kanady, czyli święto narodowe w Kanadzie. Tak, to dzień pełen uroczystości i uroczystości. Ludzie z całego kraju spotykają się, aby uczcić swoje dziedzictwo. Absolutnie. Odbywają się parady, pokazy sztucznych ogni i różne wydarzenia. To świetna okazja dla Kanadyjczyków do wyrażenia swojej dumy. Tak, fajnie jest widzieć, jak różne regiony świętują w wyjątkowy sposób. Czy kiedykolwiek brałeś udział w obchodach Dnia Kanady? Ja mam. Energia i entuzjazm są zaraźliwe. Chciałbym kiedyś tego z Tobą doświadczyć. Lekcja 34. Deklaracja niepodległości. Kiedy jednak Stany Zjednoczone ogłosiły niepodległość w 1776 r., nie było to już możliwe. To prawda. Zmiana władzy znacząco zmieniła relacje. Tak, były to punkty zwrotne w historii obu narodów. To musiał być burzliwy czas dla wszystkich zaangażowanych w tę sprawę. Absolutnie. Walka o niepodległość wpłynęła na życie wielu osób. Przygotowało także grunt pod przyszły rozwój w regionie. To fascynujące, jak takie wydarzenia kształtują nasz dzisiejszy świat. Tak, zrozumienie historii pomaga nam docenić naszą teraźniejszość. Przyjrzyjmy się razem bliżej temu okresowi. To takie intrygujące. Lekcja 35. Podróże lotnicze. Wiem, że nie potrafisz latać jak ptak, ale mogłeś polecieć samolotem. Tak, mam. Latanie to wyjątkowe przeżycie. To naprawdę jest. Widok z góry zapiera dech w piersiach. Absolutnie. Uwielbiam oglądać chmury i krajobrazy z nieba. Czy podróżowałeś samolotem w jakieś ciekawe miejsca? Tak, byłem w kilku krajach i każdy lot był przygodą. To brzmi niesamowicie. Podróż samolotem otwiera przed nami wiele możliwości. Zdecydowanie. Odkrywanie nowych kultur i środowisk jest ekscytujące. Zaplanujmy razem kolejną podróż. To będzie przygoda.